Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczemy makowiec kokosowy. Zaczniemy od zrobienia ciasta kruchego. I żeby go zrobić, potrzebujemy 290 g mąki pszennej, 4 żółtek jaj, 170 g masła lub margaryny i 90 g cukru. Bierzemy sobie miskę, do środka wsypujemy 290 g mąki pszennej tortowej, dosypujemy 90 g cukru, dokładamy 4 żółtka jaj i 170 g masła lub margaryny, najlepiej pocięte w kosteczkę. I wstępnie łączymy składniki ze sobą nożem albo jakimś innym narzędziem. Powiem Państwu jeszcze, jeżeli Państwo chcieliby to ciasto kruche później mieć takie bardziej pulchne, można sobie dodać płaską łyżeczkę proszku do pieczenia. Po wstępnym wymieszaniu składników bierzemy już ręcznie, wszystko zagniatamy. Ciasto w trakcie łączenia składników ręką będzie szybko zmieniało konsystencję. Jak Państwo widzą, mamy już ładnie zgniecione ciasto. W takim przypadku bierzemy sobie folię spożywczą, przekładamy nasze ciasto na folię spożywczą, zawijamy i wkładamy do zamrażalnika na około 60 minut. Jak ciasto sobie w zamrażalniku schłodzi się, zajmujemy się masą makową. Na masę makową potrzebujemy 400 g maku mielonego, 300 ml mleka, 4 żółtka jaj, 8 białek jaj, 100 g masła lub margaryny, 200 g cukru plus 2 łyżki, kilka kropel aromatu migdałowego, 150 g wiórków kokosowych, 100 g rodzynek, 100 g orzechów włoskich i 40 g kandyzowanej skórki z pomarańczy. Do rondelka dajemy 100 g masła lub margaryny, zalewamy 300 ml mleka, dosypujemy 200 g cukru, stawiamy na gaz, podgrzewamy, łączymy składniki ze sobą i doprowadzamy, aż wszystko się ze sobą połączy. Gorące mleko z cukrem i margaryną zostawiamy na chwileczkę. Do garka dajemy sobie 400 g maku mielonego i zalewamy wszystko gorącym mlekiem z masłem i z cukrem. Do przepisu tego używamy maku mielonego. Wszystko ze sobą łączymy, tak żeby mak wchłonął cały płyn. Po dokładnym wymieszaniu maku z płynem zostawiamy na 15 minut do napęcznienia maku. W międzyczasie rodzynki zalewamy wrzątkiem, zostawiając na 10 minut, następnie odcedzamy je, tak jak Państwo tutaj widzieli. W blenderze blendujemy, czyli mielimy sobie 150 g wiórków kokosowych, tak jak Państwo widzą, konsystencja tych wiórków jest w tym momencie taka miałka, a po 15 minutach możemy zająć się z powrotem makiem i delikatnie odsączyć go od nadmiaru płynu. Tak jak Państwo widzą, mak wchłonął większość płynu, a tą resztę pozbędziemy się przez sito lub ewentualnie, jeżeli Państwo mają gazę lub pieluchę, można zawinąć do środka, wykręcić, odsączając ten płyn. Jak tu Państwo widzą, troszeczkę to płynu zostało, jego nie będziemy używać. Zajmujemy się już samym makiem odcedzonym. Do środka dosypujemy 150 g wiórków kokosowych, tych co wcześniej mieliliśmy, i wszystko mieszamy ręcznie. Następnie dosypujemy 100 g rodzynek, które wcześniej przed chwileczką odcedzaliśmy,
oraz 100 g orzechów włoskich, które posiekaliśmy na drobno, jak Państwo widzą, i 40 g kandyzowanej skórki z pomarańczy. Wszystko ze sobą bardzo dobrze mieszamy. Zapewne będą pytania, czy można użyć gotowej masy makowej. Przypuszczam, że tak, ale proponuję Państwu zrobić taką własną. Mak mielony nie potrzebuje dużej obróbki, następnie można go połączyć, tak jak tutaj w tym przypadku, z orzechami, z wiórkami, ze skórką pomarańczy. Naprawdę robimy tą masę makową szybko i naprawdę dużo lepiej smakuje. A my do wymieszanych składników dodajemy kilka kropel aromatu migdałowego. Mieszamy składniki. I miskę odstawiamy na chwilę na bok, bo zajmiemy się żółtkami. W osobnej misce 4 żółtka jaj mikserem ucieramy aż podwoją objętość. Wtedy dodajemy 2 łyżki cukru i mikserem nadal ucieramy, aż żółtka zmienią kolor na jaśniejszy. I kiedy to się stanie, odkładamy mikser, wracamy do naszej miski z masą makową i też utarte żółtka dodajemy do masy makowej. Wszystko dokładnie ze sobą mieszamy. I ostatni element masy makowej to piana z białek. 8 białek jaj, czyli 4 z ciasta kruchego, 4 teraz masy makowej. Dajemy do miski plus szczyptę soli i mikserem ubijamy na sztywno. Piana ubita, możemy dodawać już ją do masy makowej. Najlepiej partiami to zrobić. Kończymy mieszanie wszystkich składników. Szykujemy sobie wtedy foremkę prostokątną o wymiarach 24 x 38 cm. Wykładamy ją papierem do pieczenia i na spód ścieramy ciasto kruche, które wyjęliśmy z zamrażalnika. Po starciu leciutko je rozkładamy równomiernie, żeby było w każdym miejscu, a następnie lekko przyklepujemy, żeby powstał jednolity blat ciasta. Szklanką opruszoną mąką możemy wyrównać powierzchnię tego ciasta i lekko musimy natłuścić olejem. Tam kapeczka wystarczy, żeby obsmarować cały blat ciasta. Teraz bardzo Państwa przepraszam, nasz aparat nie złapał ostrości, ale w każdym razie wykładamy tą masę makową na wcześniej przygotowany spód, rozkładamy równomiernie i wyrównujemy. O właśnie, ostrość wróciła, tak to wygląda. Odstawiamy na chwileczkę, żeby zająć się warstwą kokosową. Do warstwy kokosowej potrzebujemy 250 g masła lub margaryny, 250 g wiórków kokosowych, 150 g cukru i 4 jajek. Do miski dajemy 4 białka, ubijamy na sztywną pianę. Dodajemy 150 g cukru i po każdym dodaniu, bo cukier dodajemy partiami, mieszamy, ubijamy. Po dodaniu całego cukru dodajemy żółtka pojedynczo. Ok, żółtka dodane. Teraz dodajemy 250 g wiórków kokosowych. Też proponuję partiami. Będzie łatwiej rozmieszać.
a na koniec dolewamy 250 g roztopionego i wystuconego wcześniej masła lub margaryny. Powolutku, małym strumieniem dolewamy i wszystko ze sobą dokładnie mieszamy. Wszystko ze sobą wymieszane, wobec tego wracamy do foremki z wcześniej przygotowanym spodem i masą makową i na wierzch wykładamy tą naszą masę bezę kokosową, ale jak to Państwo widzą, robimy to powolutku, partiami, żeby tą masę makową pod spodem nie uszkodzić i delikatnie tą masę kokosową rozprowadzamy po wierzchu, wyrównujemy. Foremkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza. Używając grzałek góra i dół pieczymy 60-70 minut. Gdyby w trakcie pieczenia za szybko góra się przypiekała, proponuję przykryć folią aluminiową. Tak wygląda upieczona góra naszego ciasta. Ciasto jest rewelacyjne, nie tylko na święta. Proponuję Państwu wykonać je w całości samemu, nie używać półproduktów. A ja żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.